No cześć, trwa Volvo Aero Tour, czyli trasa, w której konwój ciężarówek z tej najnowszej serii Aero jeździ po całej Europie i do waszego kraju też na pewno dotrze, ale dziś dotarł do Volvo Truck Center w Skawinie pod Krakowem. Tutaj jest kabina w tej najnowszej wersji, ale XXL z gigantycznym łóżkiem, a tutaj są pozostałe wersje i wersja elektryczna FH16 z tym najnowszym silnikiem 780. No i jest też oczywiście 13, tam jest jeszcze też FMX, który ma kabinę starą, ale ma już te wszystkie nowości z serii Aero. No i generalnie trwa piknik, na którym każdy z klientów, z kierowców może przyjść, sam pooglądać, dotknąć, doświadczyć, przejechać się. Wy jesteście dzisiaj po drugiej stronie monitora, dlatego specjalnie dla Was pokażę Wam wszystkie nowości w tej serii Aero. Zapraszam! No i witamy w kabinie XXL FH Aero. Patrzcie, jak mi się tutaj podoba. Wiecie, co mi się tutaj podoba? Patrzcie, jakie to jest długie łóżko. To sobie podwyższymy jeszcze bardziej. Jest oczywiście górne łóżko, jakby się ktoś zastanawiał, ale patrzcie, po skosie. Tak można dopiero leżeć. Ale wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że dalej jest podnoszony zagłówek. Nie wiem, czy to widzicie w ogóle. Jeszcze sobie wyżej możemy podnieść, to jest max. I tak można odpoczywać. Czy życie nie jest piękne wtedy? Trochę się zastanawiam nad tym, co by u mnie na tym łóżku było, bo znając moją tendencję do robienia bałaganu, to ja już bym tu miała drona, kamery, kosmetyki, ubrania. Ja wcale nie jestem taka chuda, żeby zajmować tylko 1/3 tego, więc popatrzcie, jest tyle miejsca. Fajne, co? Chcielibyście spać na takim materacu? Śmiem powiedzieć, że to już jest praktycznie amerykański rozmiar materaca w ciężarówce. Jeździłam po Ameryce. Wiadomo, że te materace amerykańskie są tutaj na równo, że nie są takie wykrojone, ale nie jest mi tutaj źle. A coś tutaj wygrzebiemy. To są chodniki. Ja też tak by się wytrzymałam. To są chodniki, bo one są takie ładne, więc żeby się nie pobrudziły, dzisiaj jest dzień pokazowy, trzeba by otworzyć górne łóżko. I tam normalnie można sobie zamontować telewizor, więc jak sobie człowiek odpoczywa, to sobie może leżeć i oglądać telewizję, patrzeć przez okno i oczywiście, jak zawsze, sterować muzyką i sterować kamerami. Właśnie, bo jak sobie teraz zobaczycie, to ja sobie tutaj mogę włączać kamerę. Jak sobie wyobrażam, no taka sytuacja, że siedzę gdzieś na parkingu w nocy i słyszę jakieś hałasy, to już nie muszę się zrywać z łóżka i patrzeć przez okno, co tam się dzieje, tylko właśnie tutaj sobie włączam, kamera mi się włącza i widzę w lusterkach, o co chodzi, czy mi tam ktoś łazi koło zbiorników, czy nie. Fajne auto, można tu żyć. Tu jest materac na to dolne łóżko. Jeżeli zamawiacie ciężarówkę Volvo i zastanawiacie się, czy wziąć ją w tej wersji z takim równym materacem, bez podnoszonego tego, powiedzmy, zagłówka i bez tego materaca grubszego, bo są dwa. Jest jeden cieńszy, a drugi grubszy. No to jeżeli chcecie mieć dobrze pracującego kierowcę, który jest wyspany i wypoczęty, tak na maksa jeszcze zadowolony, no to zamówcie ten gruby materac. Ja bez tego już bym teraz nie mogła żyć. Oczywiście materace Volvo są grube i są wygodne, ale z tym to w domu się gorzej śpi niż w ciężarówce. Naprawdę. Tutaj jeszcze mam taką tabliczkę Volvo. Ej, może byśmy sobie ją skitrali. Wpuść Polaka do nowej ciężarówki. Dobra, więc to się oczywiście podnosi. W Europie oczywiście nie można spać w czasie jazdy, więc to jest tak po to, żeby na przykład jak sobie kierowca śpi w nocy, to żeby mu, jak ręka spadnie, to żeby właśnie nie spadła. Ja to przeżyłam, już myślałam, że będę mieć rękę odcinaną. Jak mi zdrętwiała, na szczęście nie zdrętwiała, ale już z tamtej pory rzeczywiście stawiam tą siatkę, jeżeli śpię na górnym łóżku, co mi się rzadko zdarza. Podnosimy sobie w górę. Właśnie, oczywiście to górne łóżko jest regulowane.
Co oznacza, że my możemy sobie zrobić tak, ja wam pokażę jak. Siadać tutaj na dół. O, widzicie? Tak. Podniesiemy. To oczywiście na górze wtedy mniej miejsca, ale tak jeździ sobie kierowca sam. No to patrzcie. Dużo miejsca, nie? Dużo. Z pasażerem sprzedajemy auto, tak? Z pasażerką? To nie wiem, czy pasażer, czy kierowca. Jeżeli nie jeździcie ciężarówkami Volvo, to pewnie nie wiecie, że tutaj są takie fajne, duże schowki. Fajne, duże, podświetlane, więc trzeba tak w ogóle wejść, żeby zobaczyć, co tam jest. Te żaluzje, nie wiem, rolety, w ogóle jak to nazwać, to jest też taka chyba cecha charakterystyczna dla Volvo, dla modeli FH. W tych starszych też są bardzo podobne i one działają bez zarzutu. Jeżeli myślicie, że one się z czasem zużywają, to nie. Generalnie kabina Volvo FH jest wykorzystana z bardzo wysokiej jakości materiałów i one pięknie działają cały czas. Tu jest kolejny schowek. Taki duży, głęboki i tam jest taki sam. Tu są oczywiście lampki, więc jeżeli chodzi o kabinę, tak wizualnie, to nie zmieniło się aż tak strasznie dużo. Natomiast doszło dużo bardzo ciekawych funkcji. Ta nowa seria chyba wszystkim się kojarzy z brakiem lusterek. I oczywiście lusterek tutaj nie ma. No zabrali i włożyli do środka. Są wyświetlacze, ale z funkcją, z trybem nocnym, to jest bardzo ważne. Więc można sobie zbliżać, jest tryb śledzenia. Więc szczególnie wyobrażam sobie, że w tych takich szwedzkich zestawach, gdzie mają dwie naczepy, to bardzo fajnie widać, jak przy skrętach ostrych w prawo, lewo kamera śledzi tył naczepy. Miałam okazję pojeździć tymi ciężarówkami przez 5 godzin, więc nie tylko, że po placu się przejechać, tylko rzeczywiście 5 godzin miałam na tachografię jazdy wszystkimi modelami. I co mnie najbardziej zachwyciło, to funkcja Pilot Assistance. To jest funkcja, która sprawia, że auto nie przekracza linii. Oczywiście to też jest znane i jest od dawna, ale ta funkcja robi to tak pięknie, tak płynnie, że ja odczułam, że dla takiego szczególnie kierowcy, który jeździ bardzo dużo kilometrów na międzynarodówce. Ja pamiętam, że jak tak dużo jeździłam, jeszcze na samym początku jak miałam Volviego, to przecież 4-6 tygodni w trasie, dopiero jak się naprawdę zmęczyłam, to wracałam na kilka dni wolnego, to pamiętam, że w 4. tygodniu bolały już mnie dłonie. Od jazdy, od pracy, na plandece jest dużo pracy fizycznej, zapinania pasów, otwierania, składania boków, więc bolały mnie dłonie. Więc tak sobie pomyślałam, że jak czasami człowiek tak już nie masz siły trzymać tej kierownicy, to wystarczy, że ją tak leciutko trzyma i to auto się samo prowadzi. Oczywiście trzeba trzymać dłonie na kierownicy, ale nie trzeba aż tak mocno i to było piękne. Ta funkcja mnie urzekła. A jeżeli chodzi o lusterka? A, dzień dobry. Dzień dobry. A pani co tutaj robi? A co ten żeglatek? Ja sobie tego zarezerwowałam dla siebie. Prawdziwego kowboja tutaj mamy. Co tutaj kowboj robi? Kobyłę zostawiłem tam. Zapytamy pana. Może panu mikrofon damy. Co pan myśli? Jak panu się podoba ta seria? To jest stary driver. Pani Iwono, Tak. pogadamy jak pooglądamy, dobrze? Dobrze. Ja nie chcę was namawiać do tego. Volvo Aero już jest w sprzedaży. Myślę, że za kilka miesięcy wy sami zaczniecie jeździć tymi ciężarówkami. Sami ocenicie. Ja jeździłam przez 5 godzin wszystkimi tymi modelami. Po autostradach, po landówkach świeciło słońce, padał deszcz. Ja tam nie widziałam żadnego problemu. Jak się będzie sprawdzać na drodze, wypróbujemy, zobaczymy, wtedy ocenimy. Natomiast tak przy pierwszym takim użytkowaniu to oczywiście taka naturalna reakcja jest taka, że człowiek tam szuka lusterka, a jego tam nie ma, więc ono jest troszeczkę bliżej. No ale mi to wcale nie przeszkadzało. Nie raziło mnie. Jeżeli chodzi o deszcz, no to wiadomo, że ten wyświetlacz cały czas był taki sam, jakby nie padało, więc to jest pewnie jakiś plus. Jak to będzie w zimie wyglądać, gdy jest sól na drodze, też zobaczymy i ocenimy sami. Kolejną rzeczą, która jest bardzo mało widoczna, ale jednak jest, to jest kierownica. Po pierwsze zmieniło się logo. Volvo ma teraz troszeczkę zmienione logo. I kolejna rzecz jest taka, że na kierownicy jest wszystko to, czego kierowca używa najczęściej. Czyli oczywiście tempomat, ustawianie odległości, ale jest także odbieranie telefonu. Jest także sterowanie audio, muzyką. Kolejną rzeczą, której w ogóle nie widać, to jest właśnie samo audio, bo teraz te głośniki są jeszcze mocniejsze,
jeszcze lepsze, co oznacza, że jeszcze lepiej będzie się słuchać teraz Metaliki w trasie. Co się zmieniło z przodu? Znowu logo, takie samo jak i na kierownicy. Zapamiętajcie, że Volvo teraz ma nowe logo w dużym stopniu, teraz jest takie gładziutkie. No i tutaj nic nie ma, nie? Cały pomysł na to miejsce jest taki, że tu ma być napisane Imagination albo nazwa waszej firmy, więc generalnie to jest miejsce na logo. No i jest jeszcze jedna mega fajna rzecz, która mi się bardzo podoba, mianowicie ławka. Patrzcie, jak ona jest wielka. Teraz te rzeczy, które tutaj są gładkie w dużym stopniu, są zaokrąglone, dzięki czemu siedzi się dużo wygodniej, więc półka, która do tej pory służyła tylko jako stopień po to, żeby móc umyć szybę u góry, teraz służy także jako miejsce do wypoczynku kierowcy. Najnowsza Aero poleca się na wyjazdy do Hiszpanii, ponieważ ma półkę do opalania się. Więc są tutaj dwa uchwyty na kawę i z tej strony, więc generalnie teraz można jeszcze do tego usiąść. Ale jeżeli chce się umyć szybę, no to zwróćcie uwagę, że dalej można dostać. To jest tak i tak. No i myślę, że każdy sięgnie, kto potrzebuje. Maska się otwiera już troszeczkę inaczej. Dobrze. Idziemy do góry. Więc co tutaj się zmieniło? Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że tu jest dużo miejsca, no ale w końcu to jest Aero. Jak się popatrzy z boku, to rzeczywiście mamy bardziej taką linię, więc tutaj jest pusto. Tutaj te belki, czy to do kręcania koła, czy do podnoszenia kabiny, które zawsze były tutaj pionowo, one są teraz przeniesione tutaj. I też klucz jest tutaj tak fajnie pod ręką. A otwiera się tak do tej pory. Wyciąga, łączymy jedną, dwie i mamy wtedy już długą brechę mamy. A wiecie, że jak potrzebujecie dolać oleju raz na jakiś czas, to możecie sobie wyciągnąć? Patrzcie. I wtedy się normalnie tutaj łatwo wlewa, więc nie ma potrzeby jakoś tam wkładania daleko rąk. Jest tak. Podnosi się, wyciąga. Maska podnosi się dużo wyżej, więc o ile ja zawsze po prostu tak sięgałam, jak podnosiłam maskę, tak teraz ewidentnie nie dostanę. Natomiast oczywiście są tutaj siłowniki i wystarczy tutaj pociągnąć. Jak widzicie, nie jest to ciężkie. I zamknięte. A zobaczcie, jak z tyłu wygląda XXL, bo to jest ta XXL przecież. Więc ta owiewka z boku, jak się patrzy, jest bardzo duża. 2 razy większa minimum takiej standardowej, więc jak ją otworzymy, to wtedy widzimy, że popatrzcie, tak przedtem kończyła się owiewka, tak teraz dopiero kończy się kabina. Więc jest tyle kabiny więcej. I niby to jest tylko te 30 cm, no ale popatrzcie, jak to 30 cm na łóżku robi robotę. Niesamowite, nie? Wiecie, co to jest? To też jest nowość. To są czujniki, które ostrzegą kierowcę, który chce właśnie wyjść z auta, że coś właśnie nadjeżdża. Czy to samochód, załóżmy, czy to też rowerzysta. Statystyki pokazały, że no niestety zdarzają się takie wypadki, że kierowca otwiera drzwi, no i wjeżdża na przykład rowerzysta, albo dzieje się jakiś tam incydent, wypadek, więc też, jak wiadomo, Volvo przede wszystkim bezpieczeństwo, więc Volvo zrobiło tutaj sensory, tak żeby nie otwierać nikomu drzwi, jak akurat ktoś jedzie. A co to za opony w ogóle? Patrzcie się. To jest ciekawe, nie? Ja takich opon jeszcze nie widziałam. Przed krawężnikami zabezpieczenia. Tak? Oto jest auto idealne dla mnie. Gdybym miała polecić, jakim modelem najfajniej się jeździ, jaki jest po prostu wymarzony, to jest właśnie taka trzyosiowa 16. Po pierwsze to jest trzyosiowa, a trzyosiowe auta się pięknie prowadzi. Zwróćcie uwagę, jak to auto jest świetnie wyciszone. Zasunęłam szybę, mamy ciszę w kabinie i za to po prostu kocham Volvo. Ale co jest jeszcze idealne w tej 16, to kolor. Patrzcie, że tutaj po raz pierwszy jest wszystko czarne. Widzicie? Obicia są... Nie mamy kluczyka.
Jakbyśmy mieli kluczyk, to byśmy mogli trochę złożyć fotel, ale właśnie, normalnie tutaj obicia w 16 mają jakiś kolor, w zależności od modeli, od rocznika. Są to różne kolory, u nas jest koralowy. Czasami był też żółty, były jeszcze też inne. Więc tutaj mamy oczywiście pięknie wybite Volvo. Jeżeli chodzi o skórę, to ona dalej się tutaj nie zmieniła, natomiast tutaj jest czarne. Materac jest czarny. No i zobaczcie, że tutaj też jest czarne. Nie jest takie gładko czarne, ale jednak czarne, więc i ten plastik jest czarny. Natomiast wciąż konstruktorzy Volvo pomyśleli o tym, żeby jednak nie było żałobnie w tym aucie, żeby było jakoś tam pozytywnie. Więc tutaj na tym poziomie jest czarno, a tutaj u góry, gdzie jest niebo, to już jest jasno. Więc to auto jest tak skonfigurowane, że nie ma górnego łóżka. Więc jeżeli samochód ma taką robotę wykonywać, że wiadomo, że nigdy nie będzie dwóch kierowców, a nawet jak będzie, to zjeżdżają na bazę, no to rzeczywiście to nie ma problemu. Ja lubię górne łóżka, bo górne łóżka służą mi za szafę. Oczywiście są schowki, ale czy dla kobiety może być wystarczająco dużo schowków? Nie. Takie są teraz te chodniczki do Volviego, więc co wam chciałam pokazać właśnie to, że tu jest taka ciemna tapicerka. To jest po prostu piękne. Jak ja bym zamawiała teraz jakiegoś Volviego, to właśnie z taką czarną tapicerką. No piękne auto. I te plastiki są czarne. No właśnie. I wiecie, co jest nowość? Jak obrócimy kamerę o tak, no to mamy tutaj mikrofalówkę. To jest nowość. Oryginalna mikrofalówka volvowska. Tak, żeby kierowca mógł sobie szybko odgrzać swój posiłek. Najlepiej taki, który zabierze sobie z domu. Więc jest na tyle dobrze przymocowana, że w czasie jazdy nic się tam nie będzie tłukło. Tutaj schowek, tak jak już było wcześniej. Więc kolejna nowość to jest właśnie mikrofalówka. Wiecie, co wam jeszcze chciałam pokazać? Tą skórę. Zwróćcie uwagę na to, że tu jest skóra. Popatrzcie, jak pięknie jest wyszyta. No jak w Volvie osobowym już. Pięknie, nie? I też jest czarna. Jak widzicie, wszyscy ciągną do kabiny tej najnowszej wersji XXL. To jest właśnie XXL, ma gigantyczne łóżka, już widzieliście, ale słuchajcie, dla wszystkich w Polsce jest teraz okazja, żeby kupić sobie takiego aero, najlepiej w kabinie XXL, w limitowanej edycji z okazji 30-lecia Volvo Trucks i Volvo Financial Services w Polsce. Więc będzie tylko 30 egzemplarzy, one mają specjalne oklejenie w bogatej wersji z silnikiem iSafe. Tylko 30, ale słuchajcie, Volvo do tego dokłada jeszcze złoty bilet dla każdego właściciela na spektakularną galę 30-lecia Volvo Trucks w Polsce. Więc ja nie wiem, ale ja tam będę. Może ktoś z was też tam będzie. A to Volvo ma biały znaczek. Widzieliście? Wiecie dlaczego? Spójrzcie w górę. To jest elektryk. Chodźcie, teraz wam pokażę jeszcze FMX-a. Ten FMX ma niby kabinę z tej poprzedniej serii, to nie jest kabina Aero, ale ma wszelkie nowości już z tej serii Aero. Począwszy od takiej pierwszej widocznej, jak ten już nowy znaczek Volvo, ale też ma system CMS, czyli Camera Monitoring System, czyli po prostu nie ma lusterek. No i jest też, popatrzcie, akurat tutaj ten w wersji 500-konnej. No i ma wszystkie nowości oczywiście, jeżeli chodzi dla kierowcy, czyli na przykład Pilot Assistance. Nikt o tym nie mówi, a w ogóle ten Pilot Assistance to jest po prostu mega nowość. Dla mnie to jest mega. Pilot Assistant z założenia pomaga kierowcy w jego codziennej pracy, ale nie tylko, bo gdy system będzie podejrzewać na podstawie tego, że kierowca nie reaguje, nie rusza kierownicą, nie dotyka jej, a pojazd znajduje się w ruchu, to wdroży awaryjne hamowanie. Nie tylko doprowadzi do całkowitego zatrzymania się ciężarówki, ale także zaświeci światło w kabinie, włączy światło awaryjne i jeżeli drzwi są zamknięte, zablokowane, to otworzy je. Another 15 seconds, then you will have a red warning.
put on the hazard lights and start to brake down to a safe stop. So it's start. Więc oczywiście jest tutaj niska kabina. FMX to jest takie auto, no chyba typowo budowlane bym powiedziała, więc jest tutaj i niska kabina, no i też powiedziałabym, że auto bardziej dzienne, więc nie ma tutaj lodówki akurat w tej wersji wbudowane, ale są schowki, jest łóżko, jest też panel do sterowania, ale jest to już dosyć inna kabina. Natomiast jeżeli chodzi o kierownicę, to tak samo jak u wszystkich innych, nowy znaczek i jest audio, sterowanie audio na kierownicy i oczywiście CMS, Camera Monitoring System. No i jest też tachograf nawet, wiecie? Z innych nowości mamy jeszcze nowe gniazda USB w kabinie. No i kluczyk, popatrzcie, jest nowy kluczyk. Panie Lucjanie, od kiedy pan jeździ Volvo? Trudne pytanie. Czemu? 94 rok. 94, to 30 lat? No jak? Spróbowałem w międzyczasie innych marek. Tylko że to wtedy była Renault Major, to była skakanka malutka, taka niziutka. Ale te wcześniej to spróbowałem. Później jak sobie wsiadłem w Volvo, nie wysiadłem. Tak, ja. Może za ręce podać. Hej! Także to jest inny zamysł technologiczny jest w budowie tego auta. Pani też spróbowała innych i tutaj jak się przede wszystkim do nowych, jeszcze jak jest przód na miechach, to się jak do luksusowej limuzyny się wsiada. I tym się jedzie. I tym się jedzie. Nie tylko bardzo wygodnie, ale to i auto ma i dynamikę i wszystko, co się z tym wiąże. Tak, powiedzmy, w zależności jeszcze jak się kupuje nowy, jaką się zamówi, jaki motor się zamówi, nie przy jakiej konfiguracji. Ale jak się to z głową to zrobi, A pan ile ma Volvów? 5. 5. To jeszcze mi do pana brakuje. A jakie pan ma? Przepraszam, 6. Bo 6. jeszcze osobowy jeszcze. To dalej mi jeszcze więcej brakuje. Jakie pan ma Ale Volva? wszystko z czasem. Jedną mam 16 i resztę są 13-litrowe. I mam jeszcze jednego takiego dziadziunia, który jest 2,7 roku, ale męczy się trochę z gabarytami, ale to 520 po odnowieniu radzi sobie, mimo po górach radzi sobie. Także wszystko w miarę jest ogarnięte. No i teraz przed dylematem stoimy tego nowego. Tak? Tylko, że no, No i jak ta seria Aero się podoba? w zasadzie w środku się nie zmienia nic, nie? Tylko zewnętrznie. Czy to wieść gminna niesie, że to ma być oszczędności większe paliwa, no bo jak jest gładsze, no to będzie. Tylko że z tą gładkością to też pani wie doskonale, że jak się jedzie drogą, jak jest wiatr przeciwny, to czym większa prędkość, tym wyższe zużycie paliwa. Także może to będzie gładziej, może to będzie zadziała lepiej, miejmy nadzieję. Ale najbardziej, ja mam nadzieję, że dożyję do tego momentu, że tu przyjedzie taki samochód z takim dzióbkiem, Amerykański? z kabiną taką wydłużoną jak ten, bo tam jest łóżko 80 VNL? centów, VNL, tylko że oni zrobili taką kabinę, że ona jest ciutkę dłuższa od tej. To Tak? by było to, Tak pan myśli? pewnie. Raz że jest wszystko przed sobą, przestrzeni troszeczkę więcej. Ale widział pan to XXL? Widziałem. Jak? Fajnie jest, tylko że ta przedłużka tego łóżka jest już w tym przypadku niepotrzebna. Tylko że jakby to było równe, to by tu zostało, ta przestrzeń by zostałaby na podłodze, nie? A tam jest tak, powiedzmy, jak ktoś jest skromnej postury, no to mu to tam nie wadzi, nie? Ale takich słusznych rozmiarów, no to tak trochę bywa z tym różnie. No, także Ja jestem ciekawa, co pan myśli jako taki doświadczony driver o lusterkach. wie pani co, całe życie się uczę. I myślę, że i tego też bym się nauczył. A ja panu powiem, że miałam okazję już pojeździć tymi ciężarówkami. 5 godzin jeździłam, każdą jeździłam i każda tak ponad godzinę. To mnie uwiodła jedna funkcja. Tam jest Pilot Assistance. To wszystko
bo prawa strona jest najgorsza, nie? Ale ono pięknie sobie steruje prawo, lewo, bardzo delikatnie. Nie ma tak, że jak dojedzie do linii, to chamsko odbije. No. Tylko on tak sobie bardzo delikatnie, Łagodnie, tak, łagodnie, i można łagodnie. sobie ładnie ten podłokietniki podkręcić, położyć ręce, kierownicę położyć, tak sobie trzymać. I usnąć, tak? Nie usnąć, bo wtedy też będzie tam pikało, Że śpisz, że oczy zamykasz. nie? tak. No to jest właśnie ta wygoda, ten luksus. Bo to trzeba to nazwać po imieniu, to jest luksus. No, to prawda. Bo porównując powiedzmy, Jak się mówi, to jest Pierwszy- jakby bardziej luksusowo. do pierwszej Ewki, to było, ale tam to było auto niezniszczalne, tam było tak twarde, że tam to było ponad wszystko, nie? No. A jeszcze jak było zadbane, to naprawdę chodziło. No. A tutaj przy tych nowych, te wszystkie rzeczy, które są dodatkowe, one bardzo pomagają, nie? Pomagają. Tego A no, przecież wspierają kierowcę. po to żyjemy, po to sobie, żeby ułatwić sobie życie, nie? Żeby nam było łatwiej, prościej, nie komplikować sobie tego wszystkiego. Czyli coś w tym jest, nie? A widział pan te czujniki? Tak. Już się nie da, kurczę, rowerzysty upolować No, drzwiami. trudno. Ale to trzeba mieć gwiazdę przed sobą. I dopiero wtedy polowanie wychodzi. Ale teraz gwiazda też zeszła na psy, bo nawet bordzawieje, także... Panie tak. Lucjanie, bardzo dziękuję. I co? Miłego Cała popołudnia. przyjemność po Ale mojej południe, stronie. bo mamy słońce Cała nad przyjemność głową. po mojej stronie. Bardzo dziękuję. Idę dalej Byśmy oglądać. mogli zamienić słowo i... No jasne. No Żegnamy. cóż. Wszystkiego dobrego. I to już koniec tego filmu i pikniku. Ciężarówki zbierają się, formują konwój i jadą dalej. Sprawdźcie, do jakiego miasta w waszym kraju jadą. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie Volvo Aero Tour na trasie, to pomachajcie, ale nie trąbcie. Do zobaczenia.